Także to jest plan na dzisiaj i bierzemy się na razie za czyszczenie i za szybki rzut oka na ten silnik. A my zajmijmy się tutaj usunięciem tego uszkodzonego kondensatora przeciwzakłóceniowego. Po latach mają tendencję właśnie do pękania, do wybuchania z głośnym hukiem, do dymienia. O, kondensator tutaj kiedyś musiał wyraźnie już eksplodować. Budowa tego silnika jest bardzo podobna do tych polskich silników typu 300. Czuć tutaj, jak z tego silnika wylatuje powietrze, nawet przy tym napięciu 24 V. Zatrzymał się i włączę go jeszcze raz. O. Teraz wkładam silnik, już nałożyłem na niego tutaj jeszcze ten taki gąbkowy element. Czy lampka będzie działała? Jeżeli nie, no to najprawdopodobniej cała ta żaróweczka będzie do wymiany. Dwa te czarne przewody podłączone do tego głównego wyłącznika, ten od lampki. Wcisnę tu ten przycisk. Działa też ten wyłącznik. Haha, zobaczcie, lampka się ładnie świeci. Cześć, ten dzisiejszy odcinek o odkurzaczu Electrolux Z320 zaczynam dokładnie tam, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek o demontażu tego odkurzacza. Jeżeli Was to interesuje, a nie oglądaliście tego odcinka, to link do niego jest zarówno w opisie tego nagrania, jak i na końcu. Natomiast dzisiaj będę chciał się zająć następującymi rzeczami. Odkurzacz mam już w większości rozmontowany. Tutaj jest jeszcze mechanizm takiego automatycznego wyłącznika przy ustawionym uprzednio stopniu zapełnienia worka na kurz, ale tym się jeszcze później zajmiemy. To jest jeden z punktów, które ewentualnie dzisiaj też zrobimy, jeżeli wystarczy czasu, ale przede wszystkim chciałbym zająć się tym silnikiem. Chciałbym go troszeczkę wyczyścić, chciałbym usunąć tutaj uszkodzony, wadliwy kondensator przeciwzakłóceniowy. Chciałbym kilka z tych części jeszcze też wyczyścić i ewentualnie wszystko to dzisiaj zmontować, zamontować ten silnik tutaj w obudowie. Zobaczymy też, czy uda się naprawić niedziałającą lampkę, kontrolkę, która tutaj się znajduje. No i to jest chyba główne zadanie na dzisiaj. Sprawdzić silnik, usunąć kondensator, zamontować silnik, zmontować te wszystkie części, a potem zobaczymy, ile czasu nam jeszcze zostanie. Przypominam tylko, że ten model Electrolux Z320 był produkowany w latach, jeżeli dobrze pamiętam, 1971-1975. Ten konkretny egzemplarz pochodzi prawdopodobnie z roku 1973, na co wskazywałaby tabliczka znamionowa czy numer seryjny na tabliczce znamionowej, a następcą tego odkurzacza był Electrolux Z325, który już w jednym z odcinków oglądaliśmy. Oczywiście link do tego odcinka też będzie zamieszczony na końcu. Także to jest plan na dzisiaj i bierzemy się na razie za czyszczenie i za szybki rzut oka na ten silnik. Pozostałe elementy odkurzacza na razie odstawiłem na bok, żeby nam nie przeszkadzały. Teraz chciałbym zdjąć tutaj tę gąbkę z silnika i może odkurzaczem troszeczkę to odkurzę, bo ten silnik jest jednak troszkę zakurzony, aczkolwiek przyznaję, że nawet jak na odkurzacz z początku lat 70. wcale nie jest to bardzo brudne. Albo był ten odkurzacz kiedyś już czyszczony, albo naprawdę był nie bardzo dużo używany i dosyć szczelny w środku, także kurz tutaj w zasadzie do tej części z silnikiem się nie dostał. Jeszcze też użyję odkurzacza w funkcji dmuchawy, żeby tutaj porządnie przedmuchać ten układ ssący silnika. Ok, naprawdę nie jest źle. Troszeczkę jak tutaj zacząłem dmuchać powietrzem w te turbinki, to faktycznie trochę kurzu tutaj wyleciało, ale naprawdę jest ten silnik dosyć czysty. Zanim zajmiemy się usunięciem kondensatora, rzućcie proszę okiem na te dwa silniki. Poznacie tak na szybko, który to jest ten wyjęty z odkurzacza Electrolux. To jest ten, który trzymam w mojej prawej ręce, z waszej lewej strony.
To jest polski silnik z odkurzaczy Zelmer, silnik typu 300, bardzo, bardzo popularny w latach 80. O tym już kiedyś w odcinku o odkurzaczach Electrolux wspominałem. Zobaczcie, jak bardzo te silniki są zbliżone konstrukcyjnie. Wydaje mi się, że jednak przy powstawaniu podobnego typu silników jak ten silnik typu 300, no jednak konstruktorzy z rzeszowskiego Zelmeru przynajmniej znali konstrukcję tych silników stosowanych w odkurzaczach Electrolux. Bardzo mnie ciekawi, jakiego typu silniki były stosowane pod koniec lat 60. czy w połowie lat 60. na przykład w odkurzaczach Luxomatic Z100, Electrolux Z100 i czy ten silnik, który tutaj mamy w tym Electroluxie Z320 jest jakąś kontynuacją tych wcześniejszych silników, no bo to by wiele wyjaśniało, skąd wziął się na przykład ten troszeczkę zmieniony, ale generalnie bardzo podobny projekt polskich silników produkowanych w Zelmerze. Ale to jest temat na inną okazję. Mam nadzieję, że taki starszy odkurzacz Electrolux sobie obejrzymy. Być może będą tam wcześniejsze wersje tych bardzo podobnych do polskich silników Electroluxa. Na razie ten silnik typu 300 odstawiam. A my zajmijmy się tutaj usunięciem tego uszkodzonego kondensatora przeciwzakłóceniowego. Zdjęcie tego kondensatora wyświetlę tutaj na chwileczkę z boku. To jest kondensator szwedzkiej firmy RIFA czy RIFA, założonej w 1942 roku, która właśnie w latach 70. słynęła m.in. z produkcji kondensatorów przeciwzakłóceniowych. Dzisiaj te kondensatory wśród kolekcjonerów starego sprzętu nazywane są, nie wiem, kapiszonami, czy takimi uśpionymi bombami, czy bombami z opóźnionym zapłonem, ponieważ one po latach mają tendencję właśnie do pękania, do wybuchania z głośnym hukiem, do dymienia. Koniecznie, nawet jeżeli nie są uszkodzone, należy je wymienić, a ten kondensator wyraźnie jest już tutaj popękany, prawdopodobnie on nawet kiedyś już eksplodował, wybuchł, aczkolwiek ten silnik nadal działa. Zaraz to sobie zresztą sprawdzimy, ale ten kondensator wcześniej usuniemy. Można by go zastąpić współczesnym kondensatorem, można by nawet, widziałem w sprzedaży na eBayu kondensatory dokładnie tego samego typu, więc jeżeli chcielibyśmy zachować oryginalny charakter tego silnika, to można by go zastąpić, aczkolwiek pewnie będzie to też kondensator z lat 70., więc wiąże się to z niebezpieczeństwem, że taki wymieniony kondensator też nam wybuchnie. Ja bym go po prostu stąd w ogóle wyciął. Nawiasem mówiąc, tutaj chyba jest data 73, co odpowiadałoby dacie produkcji tego całego odkurzacza. Odkręćmy może na razie tutaj tę śrubkę, bo będziemy wtedy mieć wygodniejszy dostęp do tego kondensatora. No, co prawda on i tak tutaj trzyma się na tych przewodach prowadzących do silnika, ale może będzie teraz troszeczkę wygodniej. Tutaj w dwóch miejscach wydaje mi się, że go po prostu odetniemy, nawet nie musimy nigdzie wylutowywać tego kondensatora, o ile uda mi się tutaj dobrze do niego dostać. Tutaj ta obudowa kondensatora kompletnie pęka. Z jednej strony go wyciąłem. Tutaj też. O. Kondensator już, zobaczcie, tak, on jest kompletnie od środka uszkodzony. On jest tutaj równolegle podłączony do tych przewodów, także wycinając ten kondensator nie przerwaliśmy połączenia pomiędzy tymi przewodami idącymi do zasilania, a tymi idącymi już do uzwojeń silnika. One są tutaj w tym miejscu, tutaj są połączone. Także zaraz zobaczymy, czy ten silnik po usunięciu kondensatora będzie działał. O, kondensator tutaj kiedyś musiał wyraźnie już eksplodować. Dokładnie tak samo jak w przypadku polskich kondensatorów przeciwzakłóceniowych właśnie z lat 60., 70., które też przy większości odkurzaczy należy usunąć albo po prostu albo zamienić na nowe, albo po prostu usunąć. O, ja tę płytkę tutaj jeszcze wyczyściłem, możemy ją z powrotem przykręcić. Gdybyśmy chcieli wymieniać, zamontować tutaj współczesny kondensator, to będzie bardzo łatwo go tutaj przylutować. O, jest to
przykręcone i te przewody powinny być tutaj, każdy z nich połączony z tymi idącymi już tutaj do uzwojeń silnika. Nawiasem mówiąc, tak patrzę sobie jeszcze na tę górną część tego silnika. Zobaczcie, i szczotkotrzymacze, i tutaj te otwory, którymi wchodzą przewody. Jest to praktycznie identycznie zrobione. Inaczej jest zrobione tutaj mocowanie tego kondensatora przeciwzakłóceniowego, ale w ogóle budowa tego silnika jest bardzo, bardzo podobna do tych polskich silników typu 300. Tutaj sobie jeszcze spojrzałem na strony internetowe poświęcone tym starym kondensatorom Riffa. Kondensator papierowy, znany problem, naciąga wilgoć i prowadzi to do zwarć i do wybuchu tego kondensatora, i zalecane jest koniecznie usunięcie albo wymiana tych starych kondensatorów, w tym przypadku tutaj w sprzęcie muzycznym czy gramofonach, ale też właśnie w urządzeniach gospodarstwa domowego, nawet jeżeli jeszcze wydają się sprawne. Przyznaję, że w tym odkurzaczu Electrolux 325 zostawiliśmy tutaj ten kondensator, no ale to jest eksponat muzealny i praktycznie nieużywany na co dzień, więc trochę zależało mi na tym, żeby właśnie takie oryginalne elementy zostały. Natomiast tutaj, ponieważ ten odkurzacz będzie co jakiś czas przynajmniej do prezentacji używany, a poza tym ten kondensator w ogóle już był tutaj popękany, więc w ogóle nie ma dyskusji, trzeba go było usunąć. Tutaj gdybyśmy chcieli zajrzeć do szczotek i wymienić szczotki, to trzeba odgiąć po prostu te dwie mniejsze blaszki i tę jedną, do której przylutowany jest ten przewód. Tak samo tutaj z drugiej strony. Przyznaję, że tutaj przez otworki w szczotkotrzymaczach widać jeszcze te szczotki. One prawdopodobnie są jeszcze dużo większe. Na pewno mają ponad pół centymetra. Także ja nie będę do nich zaglądał, bo przyznaję, że czasem jest tak, że jak się te blaszki odegnie, to one tutaj w ogóle pękają i trzeba to potem wszystko gdzieś tutaj doginać, lutować. Jeżeli te szczotki są tutaj jeszcze dobre, to na razie je tak zostawiamy. Za jakiś czas, gdyby ten odkurzacz dłużej pracował, to przy kolejnym serwisie trzeba będzie tutaj zajrzeć, zobaczyć, a wtedy je po prostu wyjmiemy i wymienimy, zmierzymy je i wymienimy. Zresztą wydaje mi się, że chyba mierzyliśmy szczotki przy silniku tego odkurzacza Electrolux Z325. Po prostu nie będę tego ruszał, bo jak to połamię, to będę musiał to tutaj gdzieś lutować, doginać te szczotkotrzymacze. Wydaje się to wszystko tutaj w porządku i szczotki wydają się jeszcze też odpowiedniej długości. No to zróbmy teraz we w miarę bezpiecznych warunkach test tego naszego silnika. Podłączyłem tutaj do niego taki przewód tymczasowy. Pamiętajmy, że nie możemy teraz po prostu włączyć tego silnika do sieci, bo on jest tutaj niezamocowany na blacie stołowym, mógłby się przewrócić, byłoby to niebezpieczne, mógłby zacząć się gdzieś toczyć po stole. Oprę go troszeczkę tak, żeby on mógł tutaj delikatnie zasysać powietrze. Ja podłączę ten silnik przez taki transformator bezpieczeństwa. Tutaj napięcie wtórne wynosi 24 V. Przy tym napięciu ten silnik powinien już ruszyć, ale będzie się bardzo powolutku obracał. Nie ma niebezpieczeństwa, że gdzieś się przewróci. Pamiętajmy też, że nie dotykamy tutaj tych szczotkotrzymaczy, bo one są pod napięciem. Włączam nasz silnik do transformatora ochronnego, podłączam transformator ochronny do listwy zasilającej. No i włączę zasilanie. Na wszelki wypadek, założę sobie też jeszcze okulary ochronne. Mam. Tutaj czasami może coś wylecieć z tego silnika, jakieś kurz, resztki brudów. Włączyłem i silnik, jak widzicie tutaj już bardzo ładnie komutator całkiem nawet szybko zaczyna się obracać i nawet czuć tutaj, jak z tego silnika wylatuje powietrze, nawet przy tym napięciu 24 V. O, tutaj myślę, że widać fajnie ten obracający się komutator. Wyłączę na chwilkę. Zwalnia, 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 zaraz się zatrzyma. Zatrzymał się i włączę go jeszcze raz. O. Przy tym napięciu w ogóle nie widać, zobaczcie, żeby cokolwiek tutaj iskrzyło na tych szczotkach. Kompletnie żadnego iskrzenia nie widać przy tym napięciu 24 V.
Wyłączam, myślę, że całkiem fajnie, cichutko działa ten silnik. Czyli tak, uszkodzony kondensator mamy usunięty, silnik mamy wstępnie przetestowany. Większość tych elementów jest już wyczyszczona, no to ja postawię teraz tę obudowę odkurzacza tak, żeby było to wyraźne w kamerze i spróbujemy ponownie ten silnik zamontować, podłączyć przewody i wszystkie te elementy ponownie zamontować na odkurzaczu. Tutaj od razu powiem, że są te takie taśmy z boku z napisem Electrolux 320, które są po prostu tutaj zagięte i na wcisk trzymane przez plastikową obudowę tego odkurzacza. Ja je na wszelki wypadek tutaj z dwóch stron jeszcze przykleiłem od środka taśmą, żeby to się troszeczkę lepiej trzymało i żeby one się nie przesuwały. W Electroluxie 325 to było jednak znacznie solidniej zrobione. To nie były już tylko takie taśmy, tylko bardzo solidne listwy tutaj z boków. Zresztą sobie to jeszcze później porównamy ze zdjęciem Electroluxa 325. No dobrze, to zamontujmy teraz silnik w tej obudowie. Tutaj najpierw wkładam na dno tę uszczelkę, w której osadzony jest silnik. Teraz wkładam silnik, już nałożyłem na niego tutaj jeszcze ten taki gąbkowy element. Kondensatorem do dołu był ten silnik zamontowany, tak jak pamiętam. W ten sposób. Tutaj układam tę gąbkową uszczelkę. Na silniku jest, o tym musimy pamiętać, taka sprężyna, która go tutaj dociska. No i teraz zakładamy tę plastikową obudowę tymi otworkami również do dołu, tylko musimy tutaj przewody przeprowadzić przez ten otwór w górnej części obudowy silnika. Jeden przewód mam przeprowadzony już. Momencik. Drugi też ostrożnie, żeby ta sprężyna nie spadła. O, sprężyna musi wejść tutaj w to mocowanie w obudowie. Tutaj nawet ją dosyć dobrze widać. Mamy to w ten sposób założone. No i zaraz będziemy mogli przykręcać też tę przeźroczystą obudowę silnika. Momencik, patrzę, nie pamiętam jak ona była. W ten sposób, tak. Z tego co pamiętam, to sprawdziłem to sobie jeszcze na filmie, to ten jeden z przewodów, one są tej samej długości, tak naprawdę chyba wszystko jedno, który zresztą już teraz nie pamiętam. Jeden z nich musimy podłączyć tutaj do tego styku połączonego z tymi blaszkami od zwijacza przewodu. Prawdę mówiąc, wszystko jedno, który. O, tutaj go chwileczkę, tutaj go zamontuję. Jest już mocno połączony. Ten muszę przeprowadzić tutaj przez ten wąski otworek w obudowie. Tak. Moment jeszcze raz, żeby tutaj wszystko ładnie pasowało. Sprężyna tam jest, obudowa jest dociśnięta. Możemy wkładać tę obudowę. Chyba o niczym nie zapomniałem. Tak patrzę jeszcze, czy tu żadne elementy nie zostały, ale chyba nie. No dobra, to wkładam tutaj po prostu 4 śruby. Cztery śruby z podkładkami. I przykręcamy. Nie za mocno, najpierw troszeczkę z jednej, troszeczkę z drugiej strony, niech one dociągną tę pokrywę. No, chyba się to już mocno trzyma. Aha, już wiem, co jeszcze ewentualnie mogłem zrobić. Tam w tej wewnętrznej plastikowej obudowie silnika jest ten otwór, przez który przechodzą dwa przewody i oryginalnie tam znajdowała się taka gumowa przelotka, która sparciała, ja ją wyrzuciłem. Można było ewentualnie jeszcze te przewody czymś tam zabezpieczyć, jakąś taśmą, ale raczej nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że one gdzieś tutaj się, nie wiem, przetrą o ten rant czy ten kant tej obudowy, bo tam nie ma żadnego naprężenia. Nie powinno być takiego niebezpieczeństwa. One tam dosyć luźno przez ten otwór wychodzą na zewnątrz. Jeden jest podłączony tutaj do tych styków zwijacza przewodu, a drugi wychodzi tutaj na zewnątrz.
No to tak, teraz jak już tą obudowę mamy zamontowaną, to zamontujemy też to gniazdko, do którego podłączało się różne akcesoria, na przykład elektroszczotki, tylko musimy do niego ten niebieski przewód jeszcze też tutaj podłączyć. Podczas demontażu go od tego gniazdka odłączyliśmy. Momencik, o, on chyba tak wchodzi, to będzie w ten sposób, będzie to lepiej. Po prostu nasuwam go tam na jeden z tych styków. O, te pozostałe się dobrze trzymają. Jeszcze sprawdzę. W porządku. I teraz możemy już to gniazdko, ono ma tutaj takie klamerki z boku, takie zatrzaski, możemy je tutaj też zamocować. O, już się trzyma. W porządku. Można teraz tutaj od drugiej strony podłączać różne elektroszczotki do niego. Ok, zaraz podłączymy te przewody tutaj do dwóch wyłączników. Podczas demontażu tego odkurzacza oglądaliśmy, dlaczego są tutaj aż dwa, zresztą zaraz to sobie też jeszcze obejrzymy. Tylko chciałbym trochę rzucić okiem na tę kontrolkę, która powinna się świecić w momencie, kiedy odkurzacz jest podłączony do zasilania, natomiast ona się nie świeci, bo tutaj jeden z tych przewodów jest odłączony. On jest zabezpieczony tutaj taśmą izolacyjną. Ja ją na chwileczkę zdejmę. Przypuszczam, że on tutaj po prostu od tej lampki wypadł, oderwał się i dlatego ona nie działa. Spróbujmy, czy uda nam się dostać do środka tej lampki. Położę ją sobie tutaj na chwilkę na stole. Tak, wyjmuję ten środek lampki. No, na pewno jeden z przewodów jest tutaj oderwany. To nie powinienem tego robić rękami, tylko najlepiej przez czystą szmatkę. Spróbujmy przylutować tutaj ten oderwany przewodzik i zobaczymy wtedy, czy to będzie działało. No bo on ewidentnie się tutaj oderwał, natomiast czy sprawna jest sama ta lampka? Przyznaję, że nie wiem. Ja ją sobie na wszelki wypadek sfotografuję i w razie czego takiej poszukam. Dobra, na razie naprawmy ten jeden przewodzik. Ok. Drucik tutaj ponownie przylutowałem. Włożymy teraz z powrotem tę żaróweczkę i zobaczymy potem, czy lampka będzie działała. Jeżeli nie, no to najprawdopodobniej cała ta żaróweczka będzie do wymiany. A włożę ją tutaj od razu. Tak, czy ona już się trzyma? Chyba tak. Dobra, to teraz założymy tę obudowę. I założymy tutaj też tę blokadę. Raz, dwa, ok. Lampka wędruje na miejsce. Tak. I podłączymy zaraz przewody. No to teraz dwa wyłączniki. Dlaczego dwa? Tu mamy główny wyłącznik obsługiwany tym przyciskiem. Tutaj mamy jeszcze jeden wyłącznik, który jest obsługiwany przez ten, w cudzysłowie, drut, połączony z przednią pokrywą, z pokrywą wlotu powietrza. Jeżeli pokrywa odkurzacza była otwarta, to wtedy ten wyłącznik rozłączał obwód i odkurzacz także się wyłączał, czyli otworzenie pokrywy wlotu powietrza wyłączało też odkurzacz, dlatego są tutaj dwa wyłączniki. To jest troszeczkę inaczej zrobione niż w odkurzaczu Z325. Tam także są dwa wyłączniki, tylko że ten obsługujący w cudzysłowie pokrywę wlotu powietrza jest umieszczony tutaj w innym miejscu. Nie są one tak ze sobą razem. Żeby te przewody podłączyć, na chwileczkę ten jeden wyłącznik wyjmę. Te dwa czarne przewody z tymi w cudzysłowie złotymi końcówkami podłączamy do styków głównego wyłącznika. Przepraszam, bo nie najlepiej tutaj widzę. O, podłączony. On będzie w ten sposób siedział. Ten wyłącznik sobie na chwileczkę tutaj odłączyłem, żeby wygodniej mi go było podłączyć. Ten przewód i ten przewód z tymi srebrnymi końcówkami muszę przeprowadzić tutaj od spodu. To jest takie troszeczkę niewygodne. O, może tak będzie to widać. Ten tak samo.
Tutaj od spodu, o. Podłączam je tutaj do, tak, do tych styków na wyłączniku. Raz i dwa, i cały ten wyłącznik też podłączam tutaj do tego przewodu. Jeszcze sobie to potem obejrzymy po zmontowaniu. I muszę go założyć tutaj w tym miejscu, tak żeby ładnie tutaj wszystko było spasowane. O! Mamy to wszystko ponownie podłączone. Czyli tak, tam dwa te czarne przewody podłączone do tego głównego wyłącznika, ten od lampki i ten z tymi srebrnymi końcówkami podłączone tutaj do tego drugiego wyłącznika. I zaraz, montując tę obudową zwijacza przewodu, wszystko to ładnie spróbujemy tutaj o mniej więcej w tej pozycji osadzić w obudowie. A propos zwijacza przewodu, tak to w środku wygląda. Tutaj jest przycisk, który powoduje zwolnienie tego mechanizmu ze sprężyną, który nawija przewód. Chyba w odkurzaczu Electrolux 730 oglądaliśmy, nawet reperowaliśmy ten mechanizm zwijacza. Wiem tutaj od właściciela tego odkurzacza, że ten mechanizm chodzi dosyć opornie, ale przyznaję, że jak go tak rozwinę, wcisnę tu ten przycisk, no zobaczcie, on się zwija bardzo ładnie. Być może jest to kwestia tutaj dosyć mocnego, konieczności dosyć mocnego naciśnięcia na ten mechanizm. Ja to troszeczkę nasmarowałem, troszeczkę wyczyściłem, no może teraz będzie lepiej. Zobaczymy to zaraz w praktyce. No i teraz pozostało mi założenie tej całej tylnej pokrywy ze zwijaczem przewodu, tylko muszę to jakoś tak sprytnie włożyć, żeby tutaj zamontować ten cały zespół wyłączników, który chyba wsuwa się mniej więcej tak, a ten drut muszę wsunąć tutaj w otwór. I teraz jakoś to wszystko tutaj sprytnie zamontować. Tutaj też te przewody nie mogą przeszkadzać. Wydaje mi się, że w Electroluxie 325 było to troszeczkę wygodniej jednak zrobione. Tak, tutaj jeden przewód przeszkadza. No. Wygląda na to, że to złożyłem. Pytanie tylko, czy ten wyłącznik faktycznie, jak go wciskam tutaj, to czy on obsługuje ten wyłącznik tutaj z tyłu. Zaraz to zobaczymy w praktyce, ale wydaje mi się, że mam to mniej więcej spasowane. To powinno działać. Dobra, zaraz zobaczymy. Ja przykręcę tutaj tak czy inaczej, przynajmniej prowizorycznie, jedną śrubę, która już będzie to trzymała, i zaraz zobaczymy, czy te wyłączniki tam poprawnie działają. Ja do takiego pierwszego testu tego odkurzacza po zmontowaniu podłączę go szeregowo przez taką mocną żarówkę na wypadek, gdybyśmy coś tutaj źle podłączyli i gdyby zrobiło się zwarcie. Czyli tak, podłączam odkurzacz tutaj w jeden obwód szeregowo z żarówką, podłączam ten cały obwód do zasilania, włączam zasilanie. Na razie nic się nie dzieje. Dlaczego? Uwaga, bo nie mamy tutaj worka na kurz i jest zwolniony tutaj ten wyłącznik. Spróbuję go wcisnąć, o, i odkurzacz od razu rusza. Czyli wiemy już, że tak, działa ten główny wyłącznik. Działa też ten wyłącznik. Jak włożymy tutaj nawet ten uszkodzony worek na kurz, to powinien teraz odkurzacz też działać. Natomiast niestety nie świeci się tutaj, tak to wygląda. Momencik, zaraz zobaczymy. Podłączę go w takim razie bezpośrednio już do zasilania, skoro wiemy, że on jest sprawny. No, o. Nie działa tutaj niestety nadal ta lampka, czyli ta żaróweczka musi być też uszkodzona. Czyli
Najwyraźniej nie była to tylko przyczyna tego oderwanego przewodu. No szkoda. Ona powinna się już po włączeniu tego odkurzacza do sieci zapalić, ale tak się nie dzieje. Poza tym odkurzacz wydaje się sprawny. Zaraz założymy tutaj na niego jeszcze filtr, tylko go odkurzę, bo on jest strasznie zakurzony i wyczyszczę też tę kratownicę. Dobra, już może nie widać dużej różnicy, ale już bardziej chyba nie uda mi się tego wyczyścić. Ok, filtr jest i teraz ta kratownica, tutaj ją zahaczam, tutaj wkładam i zatrzaskuję. Tak, chyba się już trzyma. Ja ją też wyczyściłem, tę kratownicę, tutaj ona niestety częściowo już obłazi z farby i tak może nie najładniej to wygląda, ale nie jest chyba źle. Zdjąłem jeszcze raz tę pokrywę, popatrzyłem na tę lampkę i zobaczcie, znowu wyrwany jest przewód, ale nie ten, który przylutowaliśmy ostatnio, tylko ten drugi. I mam wrażenie, że trzeba bardzo uważać podczas montażu tej pokrywy, bo jak ta obudowa wyłączników przytnie tutaj ten przewód, to on się robi za krótki i jest po prostu wyrywany z tej obudowy lampki. Teraz też rozumiem, dlaczego na tych przewodach widać takie ślady przycięcia. Tak mi się wydaje, że też ta pokrywa potrafi, jak ją tutaj zakładamy, to potrafi wcisnąć taki przewód i go wyrwać. Także na to trzeba będzie bardzo, bardzo uważać. Ja ten przewód zaraz ponownie tutaj z drugiej strony przylutuję. Zobaczymy, czy to pomoże, a ja sobie przy okazji też od razu zmierzę, jaka żaróweczka tutaj powinna się znajdować. Przylutowałem już tutaj ten drugi przewód, dokładnie tak samo jak zrobiliśmy to poprzednio, a zobaczmy jeszcze z suwmiarką, jaki rozmiar ma ta żaróweczka. Moment. 28 mm. Ok, ja to spróbuję jeszcze raz zmontować. Czyli tak, żaróweczka, obudowa, blokada. Ok, wkładam lampkę. No, ciekawe. No i założę znowu tę pokrywę, uważając, żeby nie przyciąć tutaj tych przewodów. Ok, spasowałem tutaj wszystko, a podłączę na chwileczkę odkurzacz do zasilania. Haha, zobaczcie, lampka się ładnie świeci. Czyli jednak pomogło. To chodziło o te wyrwane przewody i przy zakładaniu tej pokrywy bardzo często jak się te przewody źle ułożą, są po prostu z tej lampki wyrywane. No to fajnie, bardzo się cieszę. No dobra, to już teraz przykręcam tutaj te obydwie śruby trzymające pokrywę. Lampka nadal się świeci fajnie. Zobaczmy jeszcze raz odkurzacz. Włączyłem zasilanie, lampka się zapaliła. Niby drobiazg, ale cieszę się, że udało się to naprawić i że znamy już przyczynę, dlaczego ta lampka dosyć łatwo ulega uszkodzeniu. Co ciekawe, podczas uruchomienia odkurzacza lampka gaśnie. Czyli ona sygnalizuje też, że otwarta jest przednia pokrywa. O, teraz odkurzacza nie uruchomimy. No i chciałem Was prosić, żebyśmy na tym ten dzisiejszy odcinek zakończyli. Wiem, została nam jeszcze tutaj do przejrzenia cała ta przednia pokrywa wlotu powietrza, a dokładnie mówiąc mechanizm regulacji
stopnia zapełnienia worka na kurz, ale po pierwsze nie mam niestety takiego pasującego worka na kurz. Ten, jak widzicie, jest tak no porwany, zaklejony taką taśmą. Zobaczę, odkleję to, może coś się uda z nim jeszcze zrobić, ale chciałbym tutaj pasujący worek Electroluxa zdobyć. Potrzebuję na to trochę czasu, mam nadzieję, że taki pasujący worek zdobędę i wtedy zajmiemy się też całym tym mechanizmem. Pamiętam, że w odkurzaczu Electrolux 325 chyba nie udało nam się tego mechanizmu uruchomić. Tam były różne elementy, z tego co pamiętam, już popękane. Zobaczymy, jak wygląda to tutaj. Zobaczymy, czy ten mechanizm ustawienia stopnia zapełnienia worka, po osiągnięciu którego odkurzacz otwiera przednią pokrywę i się wyłącza, czy uda nam się to uruchomić, ale chciałbym mieć na to troszeczkę więcej czasu. Dzisiaj i tak sporo zrobiliśmy, bo zmontowaliśmy ten odkurzacz, a przedtem obejrzeliśmy sobie silnik w nim, usunęliśmy ten wadliwy, zniszczony kondensator przeciwzakłóceniowy, zreperowaliśmy też tę kontrolkę. Okazało się, że tutaj bardzo łatwo jest przyciąć i oderwać przewody podczas zakładania tej tylnej pokrywy. No generalnie myślę, że dosyć dobrze dzisiaj poznaliśmy konstrukcję tego odkurzacza, a tą pokrywą wlotu powietrza i tym mechanizmem regulacji zajmiemy się oddzielnie. Bardzo dziękuję za dzisiaj, cześć i do zobaczenia.